nie czujesz, nazwać swe emocje. Teraz potrzebujesz, przed sobą nie uciekniesz i sam się nie ukryjesz. Nie bój się swych emocji, odczuwasz, znaczy żyjesz. Zrób 4 kroki, bądźmy bliżej. Ja ciebie widzę, ja cię słyszę. Powiedz mi o tym, co czujesz, czego pragniesz, czego potrzebujesz. Dzisiaj opowiem Wam o uczuciach. Intencją NVC jest budowanie kontaktu. Kontaktu zarówno ze sobą, jak i z otoczeniem. Budowę kontaktu rozpoczynamy poprzez identyfikację sygnałów, jakie napływają do nas z naszego systemu nerwowego, poprzez identyfikację naszych uczuć. Uczucia niosą bardzo ważną informację dla nas, ponieważ informują nas o tym, na przykład gdy jesteśmy głodni, że potrzebujemy pożywienia, albo gdy jesteśmy zmęczeni, informują nas o tym, że potrzebujemy odpocząć. Język uczuć to pierwszy język, z jakim przychodzimy na świat. Pomaga nam przetrwać. Tak na przykład, gdy słyszymy płacz noworodka, pochylamy się nad nim z uwagą i pytamy, czego Ci potrzeba. W każdej sekundzie dociera do nas niezliczona ilość bodźców. Nasz układ nerwowy reaguje na nie, czy tego chcemy, czy nie. Pojawiają się różne uczucia. Jako dorośli często je ignorujemy, zamiatamy pod dywan. Jednak wszystkie uczucia, jakich doświadczamy, są bardzo ważne i nie możemy ich ignorować, czy też uznawać za dobre czy złe. Wyobraźmy sobie, że jedziemy naszym autem na wakacje i w pewnym momencie naszej podróży na desce rozdzielczej zapala się kontrolka. Czy ją ignorujemy? No nie, bo wiemy, że nasze auto potrzebuje zaopiekowania. Być może zapala się kontrolka oleju, bądź mamy pusty bak, albo pojawia się kontrolka hamulca. Jeśli je zignorujemy, wiemy, że dalsza podróż może okazać się ryzykowna lub nie dojedziemy do celu w ogóle. Świadomość tego, co się dzieje z naszym autem, pozwala nam podjąć decyzję, czy zareagujemy sami, na przykład dolejemy oleju, czy poszukamy wsparcia kogoś, kto się na tym zna. Dokładnie tak samo jest z naszymi uczuciami. Informują nas o ważnych dla nas potrzebach. W NVC mówimy wówczas, że bierzemy odpowiedzialność za swoje uczucia. To znaczy, że zauważamy bodziec i szukamy w sobie przyczyny, która wywołała dane uczucie. I tak dla przykładu, jeśli w kontakcie z drugą osobą pomyślę sobie, jestem lekceważona, to dzięki uważności jestem w stanie zauważyć, że jest to tak naprawdę interpretacja zachowania drugiej osoby i że nie jest to koncentracja na swoich uczuciach. Wzięcie odpowiedzialności za swoje uczucia w tym momencie będzie oznaczało, że zadam sobie pytanie: no dobrze, to co tak właściwie czuję, kiedy myślę, że jestem lekceważona? Wówczas mogę poczuć smutek, rozdrażnienie lub złość. Świadomie oddzielam myśli od tego, co czuję. NVC zachęca do świadomości swoich emocji. Dzięki temu w momencie, kiedy się pojawiają, mogę zdecydować, czy chcę dalej kontynuować rozmowę, czy potrzebuję przemyśleć to, co mam odpowiedzieć. Zapraszam Was do obejrzenia krótkiej prezentacji. Uczucia. Uczucia są ważną informacją o nas samych. Informują nas, czy zaspokajamy nasze potrzeby. W NVC odróżniamy to, co czujemy, od tego, co myślimy. I jak wypowiadam, czuję, że podołam temu zadaniu, to tak naprawdę myślę, że to zadanie nie sprawi mi problemu i czuję, że jestem spokojna, zaciekawiona i zaangażowana. Rozróżniamy również coś takiego jak uczucia rzekome. To znaczy, że jak wypowiadam, czuję się ignorowana, to nie są to tak naprawdę uczucia, tylko nasze interpretacje lub oceny zachowania innej osoby. W porozumieniu bez przemocy uczymy się brać odpowiedzialność za nasze uczucia. I zadajemy sobie pytania. No dobrze, to jak sobie myślę, że jestem ignorowana, to co tak naprawdę czuję? Smutek
bezradność, niepewność? I czego w związku z tym potrzebuję? Uczucia towarzyszą nam przez cały czas. Gdy są nieświadome, kumulują się w nas w postaci napięcia, bólu, obniżonej odporności czy stanów depresyjnych. Radość, zadowolenie czy ulga mówią nam, że zaspokajamy nasze potrzeby. Uczucie smutku, lęku czy złości informują, że nasze potrzeby nie są zaspokojone. To, co robią inni, może wzbudzać nasze uczucia, ale nie jest ich przyczyną. Uczucia są wskaźnikiem stopnia zaspokojenia potrzeb. Marshall Rosenberg. W tym odcinku rozmawiamy o uczuciach. Jak mogliście się dowiedzieć, nasz świat uczuć jest niezwykle bogaty. Uczucia towarzyszą nam codziennie i wzbogacają nie tylko nasz świat, ale świat ludzi wokół nas. Ale często orientujemy się, że przeżywamy jakieś uczucia dopiero wtedy, kiedy nasz stan emocjonalny staje się bardzo wyraźny. Kiedy na przykład czujemy napływające łzy, albo zauważamy, że zaczynamy bardzo energicznie gestykulować i mówić dużo głośniej niż zazwyczaj. Emocje są odpowiedzią naszego ciała na zmiany w sytuacji. Tylko, jak już pewnie wiecie, bardzo często po prostu nie zwracamy na nie uwagi. Nie zauważamy tego, co dzieje się w naszym ciele. Co zrobić, aby być bardziej świadomym swoich uczuć? Przede wszystkim więcej uwagi poświęcać ciału. Emocje i uczucia mieszkają w ciele i to w ciele najłatwiej jest je zaobserwować. Zapraszam Was teraz na krótką praktykę uważności na emocje. Rozpocznij to ćwiczenie siadając w wygodnej pozycji. A teraz skup swoją uwagę na doznaniach płynących z ciała. Możesz zwrócić uwagę na ułożenie swojego ciała, na wrażenia obecne w miejscach, w których bezpośrednio dotykasz do podłoża. Daj sobie chwilę, aby oswoić się z tymi doznaniami. Te wszystkie wrażenia, które odbierasz, to są doznania płynące z żywego, w pełni obecnego organizmu. Podczas praktyki uważności to właśnie one są przedmiotem naszych obserwacji. I teraz zwróć swoją uwagę na oddech. Poczuj go w ciele. Zauważ, jak wdychasz i wydychasz powietrze. Może możesz zwrócić uwagę na to, w którym miejscu doznania związane z oddechem są najbardziej intensywne dla Ciebie. Pozwól, aby Twoja uwaga zakotwiczyła się w oddechu. Tak, aby właśnie oddech był podporą Twojej uwagi. Kiedy zauważysz, że jakoś się rozpraszasz, albo Twoja uwaga słabnie, to wtedy powróć do oddechu. I teraz zapraszam Cię do zbadania Twoich emocji na ten moment, Twoich uczuć. Możesz zapytać siebie, co teraz czuję. Może zauważasz jakiś rodzaj znudzenia albo rozdrażnienia. Może czujesz się odprężony albo zadowolony. Może rozpoznajesz w sobie jakiś rodzaj radości. A może czujesz, że jest Ci trudno teraz. Jesteś poirytowany albo sfrustrowany. Pamiętaj, że wszystkie uczucia są w porządku. Są częścią naszego ludzkiego doświadczenia.
I tak jak wszystko, pojawiają się i mijają, chwila po chwili. Postaraj się zbadać swój obecny stan emocjonalny z takim nastawieniem akceptacji, z pozwoleniem na to, co odczuwasz teraz. Jeśli Ci trudno, to w każdej chwili możesz powrócić do oddechu, zatrzymać na nim uwagę, pozwolić sobie odpocząć. Zauważaj swoje uczucia, tak jakby widział je Twój dobry przyjaciel albo przyjaciółka. Z ciekawością i łagodnością, z zainteresowaniem i empatią. Kiedy zaczynasz witać swoje uczucia, zamiast ich unikać czy z nimi walczyć, wtedy uważnie się z nimi kontaktujesz. Na zakończenie tego ćwiczenia powróć raz jeszcze do oddechu. Zauważ, jaki teraz jest Twój oddech. Czego się dowiedziałeś o sobie w tym ćwiczeniu? Kiedy będziesz gotowy, to możesz otworzyć oczy. Może zechcesz podziękować sobie za tę chwilę uważności, którą podarowałeś sobie. Codzienna praktyka uważności może wspierać Cię w tym, aby być bardziej uważnym na co dzień.